Który z darmowych czatów sztucznej inteligencji jest najlepszy? Cześć, z tej strony Janek i w tym wideo porównamy sobie aż 3 darmowe czaty. Będzie to czat GPT, będzie to Gemini lub Gemini, a także Mistral. Czat GPT. Chyba każdy o nim słyszał, a wiele osób utożsamia sztuczną inteligencję właśnie z tym czatem. Gemini, wcześniej zwane Bardem, to narzędzie sztucznej inteligencji od Google. No i Mistral AI, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju nowość, o której wiele osób jeszcze nie słyszało. Na każdym z czatów przeprowadzę 7 testów, dzięki czemu dowiesz się, który z tych 3 czatów jest najlepszy dla Ciebie i najbardziej będzie mógł Ci pomóc w życiu codziennym, pracy czy szkole. Aby było sprawiedliwie, oczywiście każdy z czatów otrzyma dokładnie ten sam prompt. A oto lista 7 zadań, które dzisiaj będziemy testować. Super, a więc zaczynamy od pierwszego testu. Pierwszy test, czyli napisanie dla mnie postu na Facebooka. Ja wklejam tutaj mój już wcześniej przygotowany prompt, no i zaraz zobaczymy, jak poradzi sobie z tym czat GPT. Co warto tu jeszcze raz zaznaczyć, to że będę korzystał tylko i wyłącznie z darmowych narzędzi, czyli będzie to czat GPT w wersji 3,5, tutaj będzie Gemini w wersji podstawowej, a także Mistral dostępny całkowicie za darmo. Więc zaczniemy od czatu GPT. Oprócz tego myślę, że warto ocenić także jeszcze szybkość odpowiedzi, ile musimy czasu poczekać na naszą odpowiedzią. Więc oczywiście możemy to policzyć na oko, porównać, zobaczyć po prostu, jak to będzie tutaj działało. Dajemy Enter, no i poczekajmy na pierwszą odpowiedź. Tak jak widzimy, czat radzi sobie tutaj całkiem nieźle, tu ma lekką zawiechę, ale cały czas tutaj ciśnie, no odpowiedź jest całkiem fajnie wygenerowana. Myślę, że można sobie tutaj w tym momencie zatrzymać to wideo i przeczytać, co tutaj nam czat stworzył. Ja to ocenię sobie w skrócie tak, że mamy emotkę, czyli zrozumiał kontekst, że jest to, będzie to post na Facebooka, na medium społecznościowe, więc mamy jedną, drugą, trzecią emotkę, ok, w porządku, więc tych emotek tutaj, no jeszcze na końcu są jakieś, no dobra, parę tych emotek dodał. Dodał też hashtagi. Czy jest ta treść angażująca? Co myślicie? Myślę, że spoko, są jakieś te pytania, podziel się, ok. Jest powiedzmy, że angażujące, ja to oceniam, że jest zrobione zgodnie z poleceniem, ale czy jest to faktycznie takie szałowe? No nie wiem, myślę, że warto byłoby tutaj udoskonalić jeszcze bardziej ten prompt, ale oceniamy go tylko i wyłącznie na takim podstawowym tutaj poziomie. Co warto jeszcze tutaj zaznaczyć, że z racji tego, że jest to początek naszego wideo, to, że prompty będę miał na różnym poziomie zaawansowania przygotowane. Będą takie prostsze właśnie jak to, czyli napisz mi post na Facebooka i tyle, i dajemy w jakim kierunku ma być i co ma ewentualnie zrobić, a będzie także bardziej zaawansowany w przypadku tworzenia całego artykułu, no i streszczania treści zobaczymy za chwilkę, zobaczysz w kolejnych testach. No dobrze, więc to jest wynik naszego czatu. Teraz to samo polecenie dajmy tutaj do Gemini, zwanego wcześniej Bardem. Wklejamy Enterek, no i czekamy za odpowiedzią. Myślę, że czas odpowiedzi to jest bardzo porównywalny, może być nieco nawet szybszy, no bo tutaj mamy nawet dłuższą treść. Nam przygotował tutaj Bard. Wydaje mi się, że jest tutaj bardziej emocjonujący. Co za mecz. Okej. Ale widzimy, że sobie już coś tam tutaj stworzył od siebie, więc to myślę, że warto też brać pod uwagę, że czat wymyśla sam sobie jakieś dane, tak? Bo ja mu nie wspomniałem, że to są Mistrzostwa Świata 2023, on sobie to totalnie wymyślił, ale właśnie dlatego specjalnie dodałem mu tutaj mecz z Anglią 1-1. Po to dodałem ten wynik, żeby sprawdzić, czy czat właśnie będzie dodawał tego typu wymysły, że strzelił gola Lewandowski, albo ktoś tam z karnego coś zrobił i tak dalej, tak dalej. Specjalnie można powiedzieć, go tak troszeczkę w ten sposób podpuściłem. Tytuł mamy fajnie, mamy emotkę, jest chwytliwie, myślę, że emocjonalnie jest w porządku, no ale w myśli sobie tutaj Warszawa, ja o tym w ogóle nie wspominałem. Mogło to być, nie wiem, w Łodzi, w Poznaniu, czy właśnie gdzieś tam w Londynie, jakimś innym miejscu. W ramach do eliminacji to totalnie sobie wymyślił, więc bez sensu. No tu już w ogóle wszystko sobie wymyśla pierwsza połowa, no ciężko, żeby się do tego odnosił, jak nie wie, o jaki mecz chodziło, tak? No chyba, że faktycznie ten historyczny jakiś mecz był taki w tym roku, nie wiem, no to może go faktycznie dobrze zrelacjonował, ale widać, że Bart radzi sobie tutaj fajnie, daje dobre emocje, jednak warto było mu tutaj dodać, uzupełnić ten prompt o coś w stylu na przykład zadaj mi
3, 5, 10 pytań, tak aby lepiej zrozumieć temat, lepiej wpleść tutaj fakty związane z meczem, no tak by mógł go po prostu lepiej opisać. Lub drugie, sprecyzować, żeby nie wymyślał jakichś takich tutaj bajek, no bo w tym momencie, jak dla mnie, ten post tutaj totalnie, no może nie totalnie, może się nie zainspirować, ale tak, żeby zrobić kopiuj wklej, to jest, no, kiepsko wypadł, mówiąc wprost. Mamy hashtagi, tak, mamy kilka hashtagów, mamy tutaj w ogóle w przypadku Barda pogrubienia, więc też to fajnie wygląda. No, zobaczmy, co tutaj wymyśli nam na to wszystko Mistral z tym samym tutaj zapytaniem. Co warto jeszcze zaznaczyć, to że wszystkie te zapytania będę wprowadzał w języku polskim. Mistral nie jest dostępny w języku polskim, jednak tak widzisz tutaj, czy po innych moich czatach, on komunikuje się bardzo dobrze w języku polskim. Jakiś czas temu, jak z niego korzystałem kilka tygodni temu, zdarzało mu się robić jakieś dziwne błędy językowe, jednak w tym momencie myślę, że radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Gemini mamy uruchomiony tutaj w języku angielskim, tak jak widzisz, jest tutaj New Chat. No i ChatGPT akurat tutaj mam włączony, już jest w tym momencie po polsku, tak, nowa rozmowa, dlatego trochę to inaczej będzie wyglądać. No dobrze. Fresh match Polska-Anglia, ok. Opisuje całkiem fajnie. No i niestety tutaj w przypadku Mistrala mamy dokładnie to samo, co w przypadku Gemini, czyli no niestety test moim zdaniem jest tutaj niezdany, no bo właśnie wpadł w tą pułapkę, którą można powiedzieć na niego przygotowałem, czyli wynik 1-1 i dokładnie wymyślił sobie to, co przewidziałem, czyli będzie wymyślał, kto strzelił gola, co się stało w której połowie. Także myślę, że to jest bardzo kiepsko. Jednak jeśli dodać by tutaj właśnie więcej tych szczegółów, poprosić go, aby zapytał o te elementy, żeby wyeliminował to i tak dalej, to w mojej ocenie pod względem ciekawości typu, że jest interesujący to post, to ten wypada no w sumie chyba najlepiej, tak? Tak można było w sumie powiedzieć. No jednak jeżeli mamy zrobić tylko kopiuj wklej, no to najlepiej wypadł w tym momencie ChatGPT. No dobra, zaczynamy kolejny test. Teraz będziemy tworzyć artykuł zoptymalizowany pod SEO, czyli wyszukiwarki internetowe. Oczywiście zaczynam tutaj nowy czat, żeby nie było żadnego powiązanego dziwnego kontekstu, no i wklejam przygotowany wcześniej prompt. Tą dwójkę usuwam, no bo to jest jako, że właśnie nasz drugi podpunkt do sprawdzenia. No i mamy tutaj prompt. Napisz interesujący artykuł zoptymalizowany pod SEO na temat ekologii. Dodawaj nagłówki H2 i przedstaw, w jaki sposób możemy pomóc planecie. Cały artykuł musi mieć ponad 300 słów, fraza kluczowa, samodzielna. Jak być ekologicznym? Tak. Jak być ekologicznym. Dobra, lecimy Enter. I sprawdźmy szybkość działania. Myślę, że to jest nadal na bardzo dobrym poziomie. Działa naprawdę szybko. W sumie taka ciekawostka a propos szybkości działania, to ChatGPT 4, przynajmniej jeszcze do niedawna, działał wolniej niż ten darmowy 3,5. No przez to, że miał dostęp do internetu i tak dalej. W przypadku Gemini jest to zupełnie odwrotnie. Gdybyśmy przełączyli się na tryb Advanced, czyli ten płatny, to odpowiedź dostaniemy jeszcze szybciej niż w przypadku darmowej wersji Gemini. Ok. Myślę, że do tego testu, tutaj, aby sprawdzić, czy test został zdany, możemy go sobie wkleić na jakąś stronę, gdzie będziemy używali na przykład wtyczki Yoast SEO, która automatycznie od razu nam oceni pod względem takim technicznym to SEO, czy faktycznie ono jest dobrze zrobione, czy ta fraza występuje tak, jak powinna, a także zobaczymy od razu ilość słów i inne elementy. Ok, strona jest już przygotowana, jest to moja testowa strona do różnego typu działań. No i sprawdźmy właśnie wtyczkę Yoast. Wklejamy tutaj naszą frazę kluczową, jak być ekologicznym. Oczywiście to nie jest poradnik SEO, dlatego ta fraza może być totalnie niewyszukiwana, totalnie bez sensu, ale po prostu taka przyszła mi do głowy, tak żeby sprawdzić, co tutaj nasze czaty pod nią wymyślą. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zoptymalizować artykuł tak, aby te lampki tutaj właśnie w wtyczce Yoast SEO, jeśli korzystasz z WordPressa, były zielone, to tu podsyłam link do mojego poprzedniego wideo. No dobra, jak być ekologicznym? 5 prostych sposobów na
pomoc planecie. Myślę, że tytuł jest niezły, fajnie, że w ogóle nam dał ten tytuł, ja chyba o niego nie prosiłem, no ale skopimy sobie całą treść. Zazwyczaj z tego, co testowałem, tutaj jest problem z długością tego tekstu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Tutaj sobie trochę chyba sam siebie przeszkadzam, ale chyba się wszystko skopiowało. Zaraz się okaże. No i wklejamy. Wklejamy tutaj nasz tekst. Sprawdźmy jeszcze tytuł. Tytuł jeszcze sobie skopiujemy, żeby było wiadomo, tytuł ma tutaj też bardzo duże znaczenie, jak chodzi o SEO. Cyk. I co widać już generalnie na pierwszy rzut oka? No to, że nagłówki nie są sformatowane do H2, tylko są pogrubione. No ale myślę, że to jest taki błąd, na który można generalnie przymknąć oko, bo wyróżniają się one, więc można samodzielnie sobie po prostu tutaj tylko wyłączyć pogrubienie i dodać sobie tu H2. Zróbmy więc tą drobną tutaj korektę, aby zaraz zobaczyć, jaka nam wyjdzie punktacja według wtyczki Yoast SEO. I jeszcze ostatni podpunkt musimy tutaj poprawić. W sumie mógł być jeszcze jeden a propos tutaj podsumowania, no ale jakby czat nie zaproponował, więc zostawiamy to w tej formie. Ja tego artykułu oczywiście nie będę czytał. Jak chcesz, to sobie możesz zatrzymać to wideo i go przeczytać, ocenić, jak on wygląda tutaj pod względem czytelności, przyjazności, czy nie ma błędów i tak dalej. Ja chcę ocenić tylko właśnie te elementy, o których wspomniałem wcześniej, czyli właśnie długość wystąpienia frazy kluczowej i tego typu elementy. Więc odpalamy sobie tutaj rozszerzenie Yoast i mamy czytelność, jest na zielono, więc bardzo dobrze, więc fajnie. Mamy w zasadzie te używasz strony biernej, słowo łączone i tak dalej, więc wszystko bardzo fajnie, żadnego błędu, ekstra. SEO. No i to, na czym nam tutaj bardziej właśnie dzisiaj zależało, no to właśnie stworzenie tego. Możemy jeszcze w sumie dać jeszcze jeden prompt. Tutaj stwórz metaopis, tak? Nie będę już mu sugerował, jaki ma być długi i tak dalej, tylko po prostu napiszę stwórz metaopis. Stwórz teraz opis meta do tego artykułu. I sobie go tutaj dokleję zaraz do mojej notatki, żeby go dalej skopiować. Dobra. Dobra, mamy tytuł, mamy opis meta. Widać, że opis meta już jest zdecydowanie za długi, czyli no, czat sobie z tym tutaj zdecydowanie nie poradził, bo wie, że zdecydowanie jest za długi, ale możemy mu podpowiedzieć, że jeszcze raz mu dajmy szansę. Spróbuj jeszcze raz. Maksymalna długość opisu meta to 145 znaków. Spróbujmy w ten sposób i zobaczmy, czy teraz sobie z tym lepiej poradzi. Nie będę mu już podpowiadał, że ma użyty frazy kluczowej i tak dalej. Zobaczmy po prostu, co on tutaj sobie z tym wymyśli. Opis meta SEO. Kopiujemy i wklejamy tutaj w miejscu dla opisu meta SEO. No warto byłoby jeszcze poprawić tutaj ten Slack, ale dobra, to zostawmy sobie. Fajnie, tu długość mamy zaakceptowaną, no ale niestety nam nie poprawiło naszego wyniku. Więc teraz oceniamy. Wychodzące odnośniki no wiadomo, że nie będzie, atrybuty alt wiadomo, że nie będzie, odnośniki wiadomo, że nie będzie, fraza kluczowa we wstępie. To już zależało od czatu, to już czat mógł poprawić, więc szkoda. Gęstość frazy kluczowej. Fraza kluczowa nie została znaleziona. No więc nie wiem, o czym jest ten artykuł napisany. No wiadomo, to jest ta aplikacja, ta wtyczka sprawdza, czy dokładnie ta fraza, jak być ekologicznym, w naszym przypadku, tak jakiej użyliśmy, znajduje się w tekście. Jeżeli mamy tutaj dowiedz się, jak zostać ekologicznym, no to już to nie zostanie zaliczone. Czy chciałbyś być ekologicznym, tak? Też nie będzie, no bo nie ma jak, więc tutaj na to aż tak normalnie nie trzeba patrzeć. Jednak w tym przypadku, no niestety, no nie zostało to uwzględnione ani razu. Szczerze, można było dopracować prompt i później dalej zobaczyć. Fraza kluczowa w opisie meta. No niestety widzimy, że tutaj też tego nie uwzględniło. W opisie, no po nagłówkach chyba wiadomo, że nie ma, skoro nie ma w ogóle tej frazy. I fraza kluczowa, no tutaj w tym slagu, ale widzę, że na zielono jest długość tekstu, czyli tutaj tekst zawiera 139 słów. No więc fajnie, udało mu się to z tym poradzić. Jest ponad 300 słów, więc w porządku. Dla porównania stwórzmy tutaj nowy
artykuł, zrobię go w innej karcie, abyśmy później mogli w razie czego łatwo szybko do tego wrócić i podejrzeć różnicę. I próbujemy zrobić to samo właśnie z Gemini. Te moje doświadczenia zazwyczaj z Gemini były takie, że on jest dobry do analizy treści, do przetwarzania jakichś danych, często też do programowania, jednak zazwyczaj w przypadku tworzenia jakiejś treści, no to były one niestety bardzo krótkie. No tak jak tutaj widzimy, mamy fajnie od myślników, spoko, oszczędzanie energii. Znowu od myślników, czyli znowu mamy fajne konkrety. Mamy coś napisane, fajnie. Okej. Coś widać, że tutaj tworzy. Dbaj o wodę. No, myślę, że to jest fajnie jako takie podsumowanie, ale czy to faktycznie będzie miało 300 słów? Zaraz się okaże. Źródło informacji. Okej. No to mniejsza, bo jakby to mieliśmy stworzyć... Aha, bo nie wiem, może miał być oryginalny artykuł. Ale dobra. Skopiujmy, zobaczmy, co z tym wyszło. Czy uwzględnił frazę kluczową. Jako notatka myślę, że to jest łatwiejsze do przyswojenia, jednak jako artykuł, no tutaj myślę, że jest słabiej, więc zaraz zobaczymy, jak nam tutaj wpada to w tym teście i wklejamy sobie naszą treść. Cyk. Sprawdźmy dalej jeszcze nasz tytuł, być ekologicznym. Proste kroki do zmiany. Myślę, że fajny tytuł. Dajmy tutaj oczywiście naszą wtyczkę Yoast. Musimy w niej też uwzględnić naszą frazę kluczową. Mam nadzieję, że nie zwróci nam błędu z powodu powtarzającej się frazy kluczowej, no bo to też jest oczywiście błąd SEO i to dość ważny. Co tutaj warto jeszcze zauważyć, tak na pierwszy rzut oka, oprócz tych myślników, o których wspomniałem, zobacz, jeżeli wchodzimy w nagłówki, to one faktycznie są sformatowane do H2, więc no tutaj dla Gemini myślę, że dodatkowy taki mały plusik może tutaj wlecieć. Jednak oceniamy to pod zupełnie innym kątem. Artykułowym, no myślę, że te myślniki są średnie, no ale zobaczmy, co nam tutaj z tego powstało. Czytelność. Umysłowo łączące. No, mały drobiazg, 20%, czyli w zasadzie wystarczyłoby pewnie jeszcze jedno, drugie zdanie zmienić i byśmy mieli to też pozytywnie, no więc można uznać, że jest wszystko ok. Dalej, optymalizacja SEO. Zjeżdżamy niżej, zaraz go też poprosimy o stworzenie opisu meta, albo w sumie od razu go poprośmy i zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Jakiego ja tutaj promptu używam? Już go sobie kopiuję, żeby użyć dokładnie tego samego zapytania do tego artykułu. OK. I zobaczmy, jeżeli sobie z tym nie poradzi, to podpowiem mu, żeby go skrócił po prostu do tych 145 znaków. Ale myślę, że sobie to jakoś z tym zaraz poradzi. Długość 160 znaków. OK, już mamy wracamy do góry. Tytuł. OK, fajnie dodał. Opis, no to jest opisalnie nasz SEO, meta SEO, chyba dobra, frazy kluczowe. OK, długość, no dobra, czyli to był nasz opis meta SEO, tutaj ten, więc sobie go skopiujmy i sprawdźmy, czy faktycznie ma 160 znaków. Ale jeśli 160 jest tutaj napisane, no to generalnie ta informacja o tym, że jest 160, aha, bez spacji. Dobra, czyli ze specjalnie zostanie uznane za więcej, spoko. 160 jest to generalnie limit znaków, jeśli chodzi o opis meta SEO. Jednak teraz zaczyna się to skracać coraz bardziej ze względu na możliwą ograniczoną widoczność właśnie na przykład na urządzeniach mobilnych. Dlatego te platformy właśnie takie jak Yoast SEO dają Ci maksa 160 znaków, no ale na zielono najlepsze wyniki są właśnie w okolicach tych tam 137, 145 powiedzmy. Tu zyskujemy jeszcze dodatkowych kilka ciekawych wskazówek, w zasadzie dużo tych ciekawych wskazówek, jeszcze podpowiedzi do narzędzi, z jakich możemy skorzystać, więc spoko, myślę, że jest to bardziej rozbudowane niż w przypadku czatu GPT, gdzie dostaliśmy po prostu odpowiedź, więc wklepimy sobie tutaj nasz opis meta SEO, no ale niestety, tak jak widzimy, to jest on znacznie dłuższy niż to 160 obiecane znaków, więc poprośmy go, aby po prostu skrócił nam w takim razie ten opis. Stwórz opis meta jeszcze raz o maksymalnej długości 145 znaków ze spacjami.
OK, i tu mamy nasz opis meta SEO. Myślę, że teraz jest już poprawnie skrócony. Możemy go wkleić, tak jak widzisz, mamy już tutaj na zielono, więc pozytywnie, no ale tu mamy nadal na czerwono, no i pewnie tak będzie, no bo nie mamy linków wewnętrznych, więc oceniajmy sobie tutaj dalej. Atrybut about OK, wywodzące fraza kluczowa we wstępie, no niestety tej i również nie mamy. Gęstość frazy kluczowej, fraza kluczowa również tu nie została znaleziona. Fraza kluczowa w opisie meta zawiera, został wprowadzony, ale nie zawiera frazy kluczowej. No czyli też mamy w zasadzie tutaj trochę kiepsko. Tutaj wiadomo, no też wypada kiepsko. Fraza kluczowa w uproszczonej nazwie. No czyli mamy w zasadzie, można powiedzieć, ten sam wynik, co w przypadku czatu GPT. Dobra robota, mamy... O, nawet trochę dłuższy wyszedł ten tekst. Myślałem, że będzie krótszy, przynajmniej tak się wydawał przez te myślniki. 367 słów, więc... nieźle, fajnie, że udało się mu to przekroczyć. No i został nam ostatni test właśnie naszego tutaj czatu Mistral. Odpalamy nowy czat. Tutaj jest, przepraszam, ta ikonka. Nowy czat. No i musimy sobie skopiować to zapytanie. Ja sobie posłużę się tutaj tym czatem. Zobaczymy, będzie najszybciej skopiować stąd. Wklejamy. OK. Myślę, że gdyby dopisać w tym prompcie, że ma to wystąpić 2, 3, 4, 5, 6 razy, to już czaty by sobie znacznie bardziej z tym poradziły, no ale już taki prompt powstał, no to trzymajmy się już tego, już nie wymyślajmy. Jak być ekologicznym i pomagać planecie. Praktyczne porady. No, myślę, że to tu jest OK. Musimy chwilę teraz poczekać za stworzeniem wyniku. Jeśli chodzi o szybkość, no to jak widzisz, myślę, że jest porównywalne ze wszystkimi czatami. Żaden tutaj, przynajmniej w mojej ocenie, nie odstaje jakoś wyraźnie. Różnica jest taka, że Gemini za to jakby niewidzialnie mieli ten cały temat, tak? Bo ma tutaj tą ikonkę wtedy przetwarzania, na co później nagle zwracać praktycznie całą treść. A te czaty pozostałe tutaj tworzą, można powiedzieć, na bieżąco. No, widzimy, że mamy już tutaj 6 akapit, więc może treść będzie nieco dłuższa. W przypadku tutaj Mistrala fajnie mamy podsumowanie. Dobrze, zobaczmy, z czym on jeszcze sobie poradzi, bo może nawet przy tak prostym prompcie, bez wcielania się w jakieś role ekspertów od SEO, copywritingu i tak dalej, no, stworzył tutaj naprawdę coś fajnego. Teraz pozostało nam skopiować tutaj całą treść, którą nam Mistral tutaj wymyślił. Razem z podsumowaniem, cyk, tak jest, bardzo, bardzo ładnie, bardzo fajnie. No i wklejamy ją tutaj. Oczywiście do tego dorzućmy jeszcze tutaj nasz przepiękny tytuł, który na szczęście zawiera frazę kluczową, więc spoko się zrozumieliśmy. Chociaż pod tym względem. I co oczywiście, jak zwykle musimy tutaj dodać informację o naszym jak być ekologicznym. Tak, to jest nasza fraza. Niestety, jak widzimy, tutaj Mistral sobie nie poradził i nie dał nam nagłówków sformatowanych tak, jak na przykład zrobił to Bard. Czyli generalnie w sumie też nic dużego, no bo zrobił dokładnie to samo, co czat GPT. Zaraz się okaże w podsumowaniu, czy te treści są dłuższe. Wydaje mi się, że jednak nie są dłuższe, tylko po prostu jest więcej nagłówków. Najwięcej nagłówków został on rozbity. Tutaj widzicie, tutaj są zaledwie 2 linijki tekstu, więc mamy jeszcze tylko tutaj podsumowanie. OK. No i zobaczmy. Czytelność mamy super na zielono. Słowa łączące. O, już tylko 22%. Znaczy mamy trochę lepszy tutaj wynik niż w Bardzie. Tak, co prawda nie jest aż tak dobry jak w przypadku czatu GPT, no ale to jest detal, można powiedzieć. SEO. Co nam tutaj proponuje w ocenie SEO? Tak, musimy go jeszcze poprosić tutaj oczywiście, żeby stworzył nam opis meta SEO. Kopiuję tutaj mój przygotowany wcześniej prompt i zobaczmy, co wymyśli sobie z naszym tutaj opisem meta SEO. Mam nadzieję, że wyprzedzi tutaj troszeczkę konkurencję, bo na razie wszystkie 3 czaty idą łeb w łeb. Oj, obawiam się tutaj, że długość będzie bardzo podobna, więc zaraz będziemy musieli go tutaj jakoś poprosić o podkręcenie, o poprawienie wyniku właśnie na
na skrócenie go. Tak, no niestety jest za długi, więc prosimy go. Napisz go jeszcze raz, maksymalna długość opisu meta to 145 znaków ze spacjami. Tak, już tutaj nie wymyślajmy, nie wprowadzajmy, żeby uwzględniał tą frazę. Niech sobie radzi sam, zobaczymy, co z tym tutaj wymyśli. Zacznie już dziś, kopiujemy, wklejamy. O, tu widzimy, że nadal mówiąc, że robi 145 i tu nam sobie jeszcze zjadł literkę, robi 145, zrobił ich więcej, więc trzeba by było tutaj chyba trochę bardziej przypilnować, no albo samodzielnie zredagować ten opis, no ale cóż, dobra, przechodzimy już dalej do analizy. I co tutaj mamy? Wychodzące odnośniki, wiadomo, no to odpada, wewnętrzne odnośniki, atrybuty alt, ok. Długość metaopisu, no jest za długi, no trudno. Fraza kluczowa w uproszczonej nazwie, no, czy nie ma w tym. Ale dobre, to jest tego, co widzimy, fraza kluczowa we wstępie. Tak widzisz, fajnie, jako jedyny czat Mistral umieścił frazę kluczową we wstępie, więc mega plus dla niego. W ogóle umieścił frazę kluczową, a tamte nie umieściły w ogóle tej frazy kluczowej. Gęstość frazy kluczowej. Fraza kluczowa została znaleziona 2 razy. Świetnie, więc fajnie, że ta fraza kluczowa została tutaj znaleziona. Fraza kluczowa w SEO, no to było wszystko podobnie. Długość frazy kluczowej, no okej, to wszystko mamy. Fraza kluczowa w opisie meta, czyli generalnie długość tekstu jeszcze możemy sobie ocenić 351 słów, czyli można powiedzieć, że coś w zasadzie po środku. ChatGPT, wróćmy tutaj, ile czat nam powiedział, że miał, już sprawdzamy. Wydaje mi się, że czat automatycznie miał tych słów chyba 320, coś koło tego. Tak, 339. Czyli mamy, jeżeli chodzi o długość, no to najwięcej słów stworzył nam tutaj Bard. O dziwo, bo zazwyczaj tworzył dla mnie najkrótsze, najdziwniejsze treści. No ale Bard wygrywa, jeśli chodzi o długość tekstu stworzonego tak o. Drugie miejsce mamy Mistral, trzecie miejsce mamy ChatGPT. Jednak każdy z nich spełnił swoje zadanie, ponieważ zadaniem było powyżej 300 słów, więc każdy zrobił to i to nie na 302, tylko ze spokojnym zapasem na minimum 340, więc myślę, że jest to jak najbardziej na plus. Bard wygrywa pod względem formatowania nagłówków, ale to jest drobiazg, bo inne miały pogrubione, więc to już można sobie ręcznie, delikatnie zmodyfikować. No i jeżeli chodzi o samą treść stworzenia tutaj SEO bez bardziej zaawansowanego tworzenia, w sensie promptu, tak, czyli wciel się w eksperta od SEO, umieść frazę kluczową minimum 3-5 razy, z czego 2 będą w nagłówkach, plus umieszczę także w odmianach i tak dalej, no to najlepiej poradził sobie tutaj Mistral. W kolejnym kroku poprosimy czaty, aby zredagowały mój artykuł, który znajduje się na moim blogu i zobaczymy, co on z tego stworzy. Czy potrafi go przetworzyć tak, aby był interesujący, czy w ogóle zrozumie tak długą treść jak artykuł na blogu. Zaczynamy więc. No i teraz skupię cały artykuł, tyle ile się da i zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie, co czaty sobie z tego tu wymyślą. Obrazki mam nadzieję, że jakoś tutaj nie będą szczególnie się kopiować, szczególnie nie wpłyną na tą treść, ale dobra, może faku pominimy sobie tutaj i zrobimy, tyle, dobra. No i lecimy, ChatGPT, dodajemy Enter, wkleję, albo w sumie mogę skopiować tak w taki sposób i wkleję to od razu wszędzie. Dobra, Enter. Czat widzimy tutaj nieźle sobie daje radę, więc w sumie od razu dajmy to samo pytanie tutaj do Barda i to samo do Mistrala. Bard widzimy, przepraszam, Gemini. Widzimy, że sobie coś tutaj, Dziubie sobie coś tutaj tworzy. Mistral w zasadzie już stworzył, wow, czyli no Mistral w takim razie tutaj wychodzi na to, że przepraszam, nie stworzył jeszcze. Mistral jeszcze myśli, czy będzie tworzył coś chyba. Tak, bo to nie widzę nigdzie jeszcze od niego odpowiedzi. To wszystko jest moja wiadomość, więc on chyba dalej tutaj sobie tym myśli. Dobra, wrócimy do Mistrala za chwilę. No i sprawdźmy w takim razie, co nam tutaj wymyśliły te czaty. No dobra, czy mamy zredagowane? Kolejność myślę, że jest zachowana.
czy artykuł jest oryginalny, trzeba byłoby już samodzielnie ocenić. Link się tutaj znajduje. To, co widać na pewno, to, że zostały wyrzucone tutaj nagłówki. W moim artykule, tak jak widziałeś podczas scrollowania, było widać, że są nagłówki. Możliwe, że to jest uznane jako nagłówek, ale nie jest to sformatowane w żaden sposób. Jeszcze sobie tutaj sprawdźmy. Inspect, ale raczej tak jest to tylko P, nie ma tu żadnego tutaj formatowania. No więc powiedzmy, że pominęło nasze nagłówki bez ich formatowania. Ale zaraz sprawdzimy, jak poradzi sobie ze streszczeniem tego artykułu, no i zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie. Drugi test, czyli nasz tutaj Gemini, myślę, że już sobie radzi tutaj lepiej. Tak jak wcześniej wspominałem, on fajnie robi takie rzeczy od myślników. No przerobił znacząco ten tekst, no bo ja nie miałem tylu myślników, mam to w zasadzie w każdym akapicie ma, czyli taki już bardziej pod streszczenie. No ale zobaczymy, co dalej z tego wyniknie w ostatnim teście, przepraszam. No i Mistral, widzimy, dostaliśmy odpowiedź, trochę chyba nad nią czekał, może dłużej mielił po prostu ten długi tekst, więc może mu to chwilę dłużej zajęło. Zaczyna wymieniać, przetwarzać. Myślę, że sobie jakoś z tym tutaj poradzi, więc uznajmy, że jest ok. Mistral trochę dłużej myślał nad tym długim tekstem. Wydaje mi się, że Mistral zrobił ten tekst najbardziej oryginalnym, bo na początku już się pojawiają tutaj te gumki, ale dobra, to już jest to indywidualne oceny. Chcesz, to zatrzymaj, przeczytaj sobie każdy z tych tutaj zredagowanych artykułów. A my przechodzimy do kolejnego punktu, czyli właśnie streść ten artykuł. Skróć, streść ten artykuł. Może zróbmy skróć ten artykuł. Dobra. Treść ten artykuł. Enter i do Barda to samo. I to samo do czatu GPT. Czat daje radę. Bard już w zasadzie skończył, fajnie. Ten, no powiedzmy, że też. Dobra. Objętościowo teksty myślę, że są bardzo tutaj podobne. Gemini chyba zrobił to najkrócej, ale wszystkie mniej więcej porównywalnie. Więc teraz ja sobie to spokojnie przeczytam i zaraz Ci ocenię. Ty sobie możesz też zatrzymać wideo i samodzielnie to ocenić. Ok, po zapoznaniu się ze streszczeniami z tych wszystkich trzech czatów, tego wcześniejszego artykułu, muszę przyznać, że ChatGPT oraz Mistral zrobili to stosunkowo bardzo podobnie. Otóż ich streszczenie wygląda tak, jakby to ktoś opowiadał na przykład na lekcji w szkole, tak? Czyli z artykułu dowiadujemy się, autor zachęca do tego, tamtego. No, są pewne różnice, na przykład Mistral wspomniał, że mam tutaj także link do YouTube'a, więcej materiałów i tak dalej. Nieco inna konstrukcja zdań. Według mnie minimalnie bardziej przyjazna, jeśli chodzi o Mistral, ale myślę, że to jest kwestia błędu, czy tego akurat tutaj wygenerowania, więc nie brałbym tego szczególnie tutaj pod uwagę. Natomiast Bard według mnie tutaj spisał się, dla mnie przynajmniej, najsympatycznie można powiedzieć, ponieważ jego streszczenie jest takim, można powiedzieć, właśnie streszczeniem artykułu, czyli nie mówię tobie, czego się dowiedziałem czytając na artykuł, tylko tak jak widzisz tutaj, że usuwanie tła ze zdjęcia to jest ciekawa rzecz, ciekawa technologia i tak dalej. Czyli streszcza, opowiadając nam o tym. Tak, tak znajomy streszcza tobie film, no też nie opowiada, z filmu dowiadujesz się o tym i o tamtym, bohater pokazuje to i tamto, tylko po prostu opowiada ci, co się wydarzy w filmie i właśnie Bard tak tutaj zrobił, dlatego myślę, że Bard tutaj minimalnie wyprzedza pozostałe czaty. No i zaczynamy 5. test. Odpowiedź na maila. Przygotowałem sobie tutaj już specjalną treść maila, oczywiście ją wymyśliłem przed chwilą. Powiedzmy, że będzie to mail takiego trochę zdenerwowanego klienta, który zamówił skarpety, no ale niestety one dotarły za późno i że klient od razu mówi, że chce natychmiast zwrotu pieniędzy i tak dalej. Zobaczymy, jak zachowają się te czaty, czy przeproszą za błędy, tak jak powinna to zrobić obsługa klienta, za opóźnienie, tak, i poinstruują go, co dalej powinien zrobić, czyli na przykład proszę odesłać nam swój produkt, a my zwrócimy pieniądze. Taka totalna podstawa, wiadomo, w każdej firmie może to być nieco inaczej, że oni ci zamówią kuriera, ale zaraz zobaczymy, co nam tutaj czaty wymyślą. Może któryś zbluzga naszego niechcianego maila. Zaraz się dowiemy. Dajemy Enter tutaj. No i zobaczmy, co nam tutaj wymyśla czat GPT.
Dobra, widzimy, że ChatGPT odpowiada już do mnie bezpośrednio. Ja zrozumiałem twoją frustrację, ponieważ ja go użyłem tutaj Custom Instructions. Jeśli chcesz wiedzieć, co to jest Custom Instructions i jak je dopasować, żeby właśnie na przykład ChatGPT mówił do ciebie bezpośrednio po imieniu albo zwracał się w jakiś szczególny sposób, to tutaj podsyłam link do mojego wideo poradnika właśnie a propos czatu GPT. Więc może w sumie te odpowiedzi tutaj od czatu są nieco inne po prostu przez to, bo są dopasowane przez ten Custom Instructions. Ok, podaj mi numer zamówienia, bardzo fajnie. Powiedz mi, czy wolisz otrzymać zwrot pieniędzy, czy wymianę na odpowiedni rozmiar skarpet. Bardzo fajnie, myślę, że jest mega spoko. I jeszcze raz przepraszam, że no, myślę, że mega fajnie, no bo zazwyczaj standardowo mamy taką możliwość, tak? Jeżeli produkt jest nieodpowiedni, bo rozmiar czy coś, no to myślę, że on tutaj trafił w sedno, no bo właśnie mówi o tym, że możemy go wymienić, więc zachowuje szansę na utrzymanie klienta po prostu tylko z innym produktem, więc jak najbardziej w porządku. Zamiast zasugerować po prostu niech odeśle i mu oddamy pieniądze. Sprawdźmy, co na to nam tutaj powie nasz dawniej zwany Bard, aktualnie Gemini. Czy Gemini dobrze potrafi odpowiedzieć na maila? Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Fajnie, mamy, szanowny pan, panie, bardzo oficjalnie trochę, no dobra, przepraszamy za ten zgodnie z naszą polityką zwrotów prosimy o odesłanie skarpet na adres. Jakby fajnie, bo przygotował nam tutaj no taki szablon, adres właśnie, jak możemy to zrobić. Do przesyłki prosimy dołączyć paragon lub fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu. Dostępny na stronie. Fajnie, dał tutaj jakiś link do jakiejś innej strony. Zwrot pieniędzy zostanę dokonany w ciągu 14 dni. No jakby spoko, standardowo, fajnie. No fajnie, tutaj widać, że Bard, Gemini, przepraszam, zrobił to bardzo profesjonalnie. Przygotował dla nas tutaj miejsca, gdzie możemy po prostu podstawić swoje dane właśnie, żeby to jest e-mail, podstawić nazwa firmy i tak dalej z poważaniem, że przepraszamy, no tutaj pan, pani, można wiadomo sobie jeszcze dopasować pod tą osobę. Jest ok. Aczkolwiek według mnie tutaj czat zdecydowanie wygrywa właśnie tą opcją, żeby wymienić na inny rozmiar, no bo to jest, no, szczególnie w sprzedaży, coś bardzo ważnego. Utrzymanie klienta, no i w zasadzie możliwość rozwiązania problemów, więc tutaj pod kolejne, co będziemy zaraz tutaj testować, czyli rozwiązywanie problemów, myślę, że on bardzo dobrze sobie z tym tutaj poradził, no bo tak powinno się rozwiązywać problemy. Dobra. I sprawdźmy jeszcze, co tutaj na to nam powie Mistral. Subject. Tutaj nam odpowiedział po angielsku, więc no nie jest to zadowalająca odpowiedź. Będzie trzeba go poprosić jeszcze raz o ponowne wygenerowanie, albo mu od razu powiem, żeby to zrobił po polsku. W sumie tak zróbmy. Proszę go od razu, żeby napisał to po polsku. Napisz to po polsku. No i niestety już na początku widzimy, że Mistral troszeczkę tutaj nawala z językiem. Szanowny klient, to jest to, o czym wspominałem, czyli trochę jest dziwnie, trzeba sobie podstawić, szanowny kliencie, szanowny panie Pawle, Piotrze, pani Katarzyno i tak dalej. No to by trzeba było to podmienić. No tutaj widzimy, że Mistral sobie też fajnie z tym radzi, bo też zaproponował, że wyślemy nową parę skarpet. Ponownie przepraszamy, no trochę widać, że już Mistral tutaj po polsku trochę średnio sobie poradził w tym przypadku, no powinno być raz jeszcze przepraszamy, tak, albo no coś w tym stylu, wiadomo. Więc tutaj jeśli chodzi o język polski, nie poradził sobie najlepiej. Jeśli chodzi o składnię, myślę, że minimalnie wyprzedza Barda, no bo też daje to jako taki szablon. Trochę za bardzo poleciał z tym, że już ci 5-7 dni zwracamy, bo wiadomo, to może wyjść różnie. Bard myślę, że bardziej zachowawczo, bardziej poprawnie, ale ten, no doceniam, że coś tam bardziej dalej się postarał. No dobra, zdecydowanie wygrywa tutaj z nami chat GPT, jeśli chodzi o tą konkurencję, przynajmniej w mojej ocenie. No dobra, 6. tekst. Jak wyczyścić piekarnik? To będzie taki potrójny test. Mam tutaj 3 zapytania, takie kontynuacyjne. Zobaczymy, co nam czaty powiedzą a propos właśnie takiego rozwiązywania problemów. No bo wiadomo, jakiś brudny piekarnik, jakiś problem z telefonem czy innym urządzeniem może się nam tutaj pojawić. W przypadku telefonu nie wiem, jakby się to sprawdziło. Sprawdźmy do tego, więc jak poradzi sobie tutaj z piekarnikiem. No i mamy dla niego 3 pytania. Tak, no bo zobaczymy, jak odpowie nam na pierwsze.
jak poradzić sobie jak wyczyścić piekarnik. Drugie pytanie, które tutaj zaraz poleci, to będzie, zdanie to będzie: to nie pomogło, a na końcu będzie: zdradź mi najlepszy sposób na doczyszczenie go tak, aby wyglądał jak nowy. Myślę, że też fajne, trochę już takie, można powiedzieć, pod prompt stworzone jako taki odpowiedniejszy prompt, zamiast popraw to, napraw i tak dalej, tylko konkretnie, żeby zrobił to jak najlepiej. No dobra. Mam tutaj jakąś serię odpowiedzi. Tak, to tyle. Teraz masz czysty piekarnik gotowy do użycia. Więc dobra, sprawdźmy, co on teraz powie na to, że powiem mu, że to nie pomogło. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi, chociaż myślę, że te kroki są tutaj jak najbardziej trafne. Ok, tutaj mamy już jakąś konkretniejszą odpowiedź. Jeśli te metody nie pomogą, będzie trzeba się skonektować z serwisem. No więc zobaczmy jeszcze tutaj nasz ostatni strzał. Jak zrobić, aby wyglądał jak nowy. Zobaczymy, co nam tutaj jeszcze czat podpowie w tej kwestii. Znaczy w zasadzie podpowiada nam to, co powiedział wcześniej. No ale jakoś sobie tutaj radzi. Myślę, że jest nieźle, jeśli o to chodzi. Sprawdźmy w takim razie, co tutaj robi w tej kwestii Bart, jak chodzi o pomoc w doczyszczeniu naszego piekarnika. Wklejmy sobie może od razu to pierwsze zapytanie do Barda i Mistrala, żeby nie trzeba było tego kopiować za każdym razem na nowo. Więc mamy cyk Gemini, IRM, cyk Mistral. Jest tutaj kilka sposobów, spoko, fajnie. Ocet. Fajnie, bo mamy mamy tutaj bardziej opisane, jak to zrobić. Tak? Mamy sposób z octem. Mamy napisane, co trzeba z nim zrobić. Wytrzyj, fajnie. Pokurczyć z tym, tak. Fajnie, mamy fajną instrukcję. Super. Co zrobić z octem? Dobrze jest to ponumerowane. Bardzo, bardzo fajnie. Zrozumiałe jak dla mnie. Sodoczyszcznia, czyli drugi sposób, tak. Trzeci, sól. Fajnie, ekstra. Specjalistyczne środki oczyszczenia. Ekstra, fajnie. Dodatkowe wskazówki. No, myślę, że tutaj Gemini zdecydowanie wygrywa. Jeszcze tutaj nam podsyła instrukcje dodatkowych jakichś innych materiałów. Bardzo fajnie. Sprawdźmy, co na to wszystko odpowiada nam tutaj Mistral. Ósmy wkłady rusty, wnętrze piekarnika, czyszczenie i tak dalej. No, czyli generalnie można powiedzieć, że daje odpowiedź bardzo zbliżoną, podobną do czatu GPT. Przewieź piekarnik, spoko. Dobra. Teraz mówimy z drugą opcją. To nie pomogło i robimy też na Gemini, żeby zobaczyć, co on nam tutaj wymyśli, jeśli to nie pomogło. Przepraszam. Zaprosimy porady, ok. Mocniejszy roztwór. O, fajnie. W proporcji 2:1 zamiast 1. Bardzo fajnie, widać, że on myśli i nawiązuje dalej do tego. Ok, ekstra, fajnie, czyli coś tam wydaje mi się, że rozumie. 150 zamiast 100. Fajnie, czyli on bazuje na tych wcześniejszych jakichś tam wskazówkach, tylko każe je trochę lepiej zastosować. No więc ja jestem tutaj zdecydowanie mocno na plus, jak chodzi o Gemini, zdecydowanie bardziej niż ChatGPT. To nie pomogło, ok. Tutaj mamy znowu wymienianie jakichś tam przykładów, mniej lub bardziej trafnych. No, myślę, że jakoś sobie tutaj to radzi, ale odpowiedzi są bardzo podobne, jak chodzi o ChatGPT, więc wrzucamy jeszcze trzecie. Zdradź mi na najlepsze rozwiązanie. Co tutaj najlepszego możemy z tym zrobić. I to samo zróbmy w przypadku właśnie jeszcze Gemini, chociaż on tutaj naprawdę moim zdaniem zdecydowanie wygrywa tą konkurencję tutaj, przynajmniej w kwestii piekarnika. Ok, mamy tutaj jeszcze metoda druga, metoda trzecia, dodatkowe wskazówki. Tutaj mamy, według mnie tutaj Gemini wygrywa zdecydowanie. No tu mamy też ok, w porządku. Dobra, test załóżmy, że jest zdany z każdego czatu, można się czegoś tam dowiedzieć, jednak najlepiej, najprościej, najefektywniej według mnie, przynajmniej do mnie też najbardziej trafił tutaj Gemini, jeśli chodzi o tą pomoc. No i został nam ostatni, 7. test naszych czatów sztucznej inteligencji, porównaniu ich możliwości, a mianowicie napisanie kodu. Oczywiście nie będziemy tworzyć jakiegoś mega zaawansowanego kodu, ani go analizować i tak dalej, bo tam, jeżeli to robiłeś, to wiesz, że często mogą się pojawiać błędy, problemy i tak dalej, więc poprośmy nasze tutaj piękne czaty, aby stworzyły dla nas prosty kod,
który będzie robił stosunkowo bardzo proste zadanie matematyczne, a będzie ono wyglądało następująco. Napisz kod w Pythonie, który policzy, ile kół zmieści się w kwadracie, ile kwadratów zmieści się w kole i zapytaj użytkownika o podstawowe dane, aby obliczyć te działania. Obliczyć pole kwadrata, aby obliczyć pole koła. Spoko, podpowiedzieliśmy, myślę, że tutaj dużo. Powinno tej informacji wystarczyć, dajemy Enter i zobaczmy, co nam tutaj ten czat wymyśli. To samo oczywiście wrzucamy tutaj standardowo do Gemini i standardowo wrzucamy to samo tutaj do naszego Mistrala. Ok, więc tak, ocenimy sobie nasz kod pod względem generalnie tego, po pierwsze, czy w ogóle może działać taki kod, po drugie, czy mam właśnie komentarze, czy wszystko jest czytelne. No i myślę, że to będą tutaj najważniejsze kwestie. No możemy jeszcze policzyć, ewentualnie ocenić sposób, w jaki będzie on działał, czyli czy kod jest stosunkowo prosty, czy też nie. No dobra, mamy komentarze w przypadku czatu GPT, więc wiemy, że do czego te linijki służą. Nawet jeśli nie umiesz programować, z takim opisem myślę, że sobie tutaj łatwo poradzisz. To mamy fajnie ustawienie typu wartości, można powiedzieć. Tutaj pobranie danych, także podaj bok kwadratu, fajnie. Zapytaj użytkownika o promień koła. Ekstra, to też mamy w porządku. Oblicz pole kwadratu. No to mamy pole kwadratu, wiadomo, mamy bok kwadratu do potęgi drugiej. Ok, w porządku. Może być takie stosowanie jak najbardziej. Oblicz pole koła. Tu mamy z funkcji matematycznych, widać, że używam tutaj pi, fajnie. Razy promień koła do kwadratu. Spoko, fajnie. Ile kwadratów zmieści się w kole? No więc musimy zrobić, ile kwadratów zmieści się w kole, to jest zmienna pole koła podzielone przez pole kwadratu. Fajnie, jak mamy już wynik, no to jest bardzo proste do obliczenia. Ile kół w kwadracie, no czyli w zasadzie odwrotne działanie. No i dalej mamy pole kwadratu wynosi, no fajnie, zwraca nam wyniki, czyli to już takie można powiedzieć trochę dodatkowe rzeczy, tak, bo o to nie prosiłem, więc pole kwadratu, pole koła wynosi, więc fajnie, ilość kwadratów, ilość tego, dobra, myślę, że ten kod ma jak najbardziej możliwość zadziałania, nie będę już tego testował, jest czytelny, jest wszystko w porządku. Zobaczmy, co na to tutaj mówi nam Gemini. O, mamy jeszcze dodatkowy komentarz, że importujemy tam bibliotekę naszą tutaj matematyczną, promień koła. W zasadzie widać, że kod jest w zasadzie ten sam, tylko chyba w odwrotnej kolejności, bo tam najpierw pobieraliśmy pole kwadratu, no ale mniejsza. Pole koła. Mamy dokładnie to samo, pobieranie pi, pole koła do potęgi drugiej. O, to były chyba tylko spacje jeszcze, taka drobna różnica. Obliczenie pola kwadratu. Tu też były chyba spacje, więc chyba minimalnie czytelniej zrobił to ChatGPT. A to dziwne, bo zazwyczaj Bart wygrywał w takich rzeczach kodowych, tak mi się wydaje. Liczba kawka, no tak, czyli fajnie, ciekawe, że są koła w kwadracie, czy kwadraty w kole. To typu rzeczywiście można się domyśleć. Pole koła przez pole kwadratu. Obliczanie. No i mamy tutaj print. Widzimy, że jest zastosowana troszeczkę inna technika, ponieważ tutaj mamy to F. No i będziemy mogli tutaj wrzucić wartość zmiennych. Promień koła zmieści się. Fajnie. No i tu mamy gotowe. Czyli można powiedzieć, że dość podobne działanie, tylko tyle, że on tutaj nam nie obliczył pola kwadratu, w sensie nie zwrócił tego wyniku, tylko podał nam parametry. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Ten kod mamy tutaj jeszcze coś wyjaśnione, spoko, fajnie. W przypadku, kiedy byśmy użyli tutaj Gemini Advanced, to moglibyśmy uruchomić ten kod. No i został nam jeszcze tutaj właśnie Mistral. No i co Mistral potrafi? Mamy kody, mamy komentarze jak najbardziej, co prawda po angielsku, więc pod takie generalne tworzenie jak najbardziej na plus. Pod nasze tutaj polskie podwórko można powiedzieć, że trochę gorzej, no ale jakby działanie jest to samo. OK. W zasadzie wszystkie te parametry dokładnie tak samo podzieli i jak zwraca w zasadzie można powiedzieć dokładnie w takim samym formacie jak Bart, jak widzisz tutaj poprzez tą F. OK, zwracamy tutaj to, a nie, jeszcze na końcu tam Bart dał możliwość, było chyba podzielone, nie podzielone, tylko było 2.2, no ale mniejsza.
Więc jakieś tam drobne detale, ale każdy z tych programów powinien działać. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, to śmiało zadaj je w komentarzu. A jeśli nie masz pytań, to daj znać, który czat najbardziej Tobie odpowiada. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!